Dobry. Dziś jest ten dzień, w którym jedziemy ładować pomoc humanitarną, zbiórkę zebraną przez holenderski kościół. Jak się podejmowałam tego transportu, to się cieszyłam, ale dziś, jak już jest blisko, to jestem smutna i wściekła, że taka sytuacja na tym świecie zaistniała, że wozi się pomoc humanitarną, że jest taka potrzeba. No mam jeszcze 3 godziny podjazdu do nich. Dobra, poćwiczone. Już się przybrałam. Wczoraj trzymałam post 23 godziny. Dzisiaj nie ma postu. Dzisiaj 12 godzin. Mało. Od 14 dopiero się coś zaczyna dziać. Dobra, wyjeżdżamy. Jejku, okazało się, że to nie tu, ale powiem wam szczerze, że przez chwilę mi serce stanęło, bo miałam takie przeczucie, że to w ogóle jest z innej części Holandii, bo jak sprawdzaliśmy na początku z Aleksem, to wychodziło na to, że to jakoś bliżej będzie, a później się okazało, że jest ponad 300 dojazdu. Ja się przestraszyłam w tej chwili, że może jednak to rzeczywiście jest pewnie gdzie indziej. Hi, morning. You're on the wrong place. Now I know. Yeah, you follow me. It's on the other side. Okay, perfect. Just need to turn around. Where do we load it? There? It's there, so I don't know. I will Yeah, reverse. you can do everything, huh? Yeah. Come your mama Dobre. outside. No dobra, to ja się zabieram do otwierania boku, a wtedy wam pokażę, co tam jest zbierane. Ale pierwsze przygotuję, żeby można już było działać. Załadunek w trakcie. Tu jest jakieś jedzenie, widzicie, wszystko jest posegregowane. Pięknie. Tam mamy jakieś lżejsze rzeczy. Mamy ponad 40
Mam, właśnie, czekaj, kawa. Kawa. Mam kawę. Can I record you? Sorry? Can I record it here? Yes, you are. It's okay. Then you very famous. Come. Yes, you can. Yes, you can. No dobrze, to mamy tutaj organizatorka zbiórki, prawda? Znaczy, wspólnie razem z Kościołem. Jedna z organizatorów. Okej. Pani Violetta. Witam serdecznie. Pierwszy raz dla mnie, że jestem w vlogu, więc okej. Tak? Prowadzisz mnie? Super, bardzo fajnie. Miło, że jesteś w ogóle. Tak jak widzisz, przygotowaliśmy wszystko na oddzielnych paletach, tak aby już nie trzeba było tego segregować. Więc mamy koce, śpiwory, mamy kurtki zimowe w różnych rozmiarach, ale przede wszystkim mamy gotowe kartony z produktami, które chcemy rozdawać po prostu bezpośrednio rodzinom, których już nie trzeba segregować. Więc chodź, Ci pokażę. Tu mamy jeden z takich pakietów. I widzisz, mamy tak, pampersy, nowe chusteczki, kawa, pampersy, szampon, lasagne, szampon, widzisz, jakieś tam podpaski, różne takie rzeczy, które są potrzebne, papier toaletowy, paracetamol, jakaś zupa, wszystko w komplecie tak, aby można to już po prostu jeden cały taki komplet rozdać rodzinie i nie trzeba tego segregować nigdzie W sortowni. w sortownikach. Jezu, ile to Was pracy kosztowało, prawda? 3 dni zbiórki? To znaczy, powiem Ci, mieliśmy 3 dni zbiórki, i 3 dni wszystkiego sortowania i pakowania. Jejku, to strasznie dużo osób musiało przy tym pracować. Mieliśmy 100 wolontariuszy, którzy nam przy tym pomagali. Skąd wzięliście tych ludzi? Ludzie sami się zgłaszali, to było niesamowite. Bardzo dużo ludzi z naszego kościoła, Facebook, kościoły, szkoły, które również zbierały. Ludzie przychodzili i pomagali, to było naprawdę coś pięknego. Wzruszające, ile każdy człowiek po prostu żyje tym wszystkim i chce w jakiś sposób pomóc. No i oczywiście Ty, po prostu to jest wspaniałe, w jaki sposób Ty nam chcesz pomóc i to przewieźć, naprawdę jesteśmy pełni podziwu. I dodatkowo jeden z Twoich fanów przyjechał w piątek przyjechał do nas z Amsterdamu, jechał, żeby Cię zobaczyć i myślał, że będziesz przy zbiórce, No. ale bardzo rozczarowany odjechał. I zrobiliśmy mu zdjęcie, żeby Ci pokazać, pan Tomasz, więc może jak Cię widzi, Pozdrawiamy albo pana to Tomasza. pozdrawiamy pana Tomasza z Amsterdamu. Tak. Jezu, chodź jeszcze przejdziemy między tymi Tak, pudełkami. okej. Jakoś Tam widzę coś kolorowego. A wiesz co, bo na górach są do rzeczy takie śpiwory, Lżejsze. koce, również, które są upakowane. Tak, aby jak najwięcej było właśnie wszystko usortowane. No to, że u nas w Polsce, no bo to sąsiedzi, nie? Ale tutaj Holandia i też tak mocno ruszyła z pomocą, nie? Tak, ale przede wszystkim w Holandii mają bardzo dużo szacunku dla Polaków, w jaki sposób pomagają, udzielają swoich własnych mieszkań, zrobią zbiórki, przewożą, jak wielkie i ciepłe serce mają dla ludzi i dla Ukraińczyków. Tu bardzo dużo na ten temat rozmawiają. Tak? Tak, bardzo naprawdę podziwiają i właśnie oglądają w telewizji, ile ludzi jest odbieranych z granicy, przewożonych do innych rodzin. I naprawdę jest to niesamowite. U nas z kościoła wyjeżdżamy, będziemy za Tobą jechały albo przed Tobą, razem z żoną naszego pastora. I też właśnie będziemy Czyli ten, odwiedzali. który tak dużo gada, to pastor, tak? Tak. Okej. Teraz już rozumiem, dlaczego tyle gada. No, pastorem to ma gadane. A mówi tylko, że jest złotnikiem i zegarki robi. No też tak, również dodatkowo ma. Ale jedziemy razem z jego żoną i właśnie chcemy odwiedzać rodziny, które przyjęły kobiety z dziećmi z Ukrainy, aby im pomóc. No, to macie misję. No, to jest piękne, wiesz? Bo naprawdę pod tym względem sposób, w jaki Polacy przyjęli ukraińskie kobiety, dzieci i w jaki sposób pomagają, jest naprawdę wspaniałe. Wspaniałe. Miejmy nadzieję, że to wszystko Szybko minie, nie? minie. Ale nie zapowiada się, taka jest prawda. No, dokładnie. Ale jedno, co jest bardzo ważne, stwierdziłam, że jako ludzie łączymy się w miłości i w jakiś sposób staramy się z tego całego zła zrobić coś dobrego.
pomocy, przynajmniej tyle, chociaż lepiej, żeby taka sytuacja nigdy nie zaistniała, nie? Ale... Jest to przykre, ale naprawdę piękne. I tutaj mamy również Twoich wielkich fanów. Są O! to chłopacy ze szkoły. którzy Poważnie? Bardzo, naprawdę. Wow. Bardzo nam pomogli. Hi guys! Tak. Cześć. Hi! How are you? I'm Christian. Oh, nice to meet you guys. So, do you agree to be in the vlog? Yes. So, pozdrawiamy z Holandii. They are very strong helpers. They Oh. helped us really very, very much with everything. So, what kind of work did you do here? Boxes, Boxes. You're packing the boxes. yes. How old are you? I'm 12. 12. And you? Me too. All right. You're so young, boys. It's so nice that you're so young and you participate. We just picked him up from school, and the teacher say, okay, you can go to meet you. So, he has to go back to school in the moment. Oh. But it's very nice that he is here, huh? Yeah. I remember it was very nice when you were allowed to leave school to do something else. Everything was better than school. But probably school is like, so you had some remote classes probably for a longer period of time, right? So when there was COVID. Yeah. So probably now you're very happy to see your friends at school. No, I see him in COVID ook. Oh, okay. Also every day. Every day? Oh, that's nice. Together with our village and with our church and with schools, arrange everything in so short time and. It's interesting because, to be honest, I found that in Netherlands there are no churches anymore, like no religion like practiced. Yeah. So I was very surprised because really? yeah, Yeah. No, you know. because this is what kind of imagination we have in Poland about the Netherlands. It's Yeah. like But there is a lot of people which don't believe. They believe the life is like, you know, it's going, and when you die, you die. But there is also people which, a lot of people which believe, and they believe from their hearts, like the personal relationship with God. Like God is there, He was, and He always will. So yeah, this is how we, as our church, believe. I don't know what is your. Do you believe or? No, I don't. So there are a lot of people in Holland which don't believe also. Yeah, Yes, yeah. it's like, you know what? Yes. right. I'll go and have a look Okay. to make sure that everything is okay. Thank you. You know, that's our job of women, right? To show the guys how to do the job. Okay, it's going pretty well. So you say you've got a truck at home. Yes. What kind of truck? Volvo 2 and DAF, Scania. So your parents own a company or? Oh, that's nice. So you grew up between the trucks. Yeah. Are you going to drive it? Yes. Ah, that's nice. That's nice. So which one is your favorite one? I think Scania Scania. because of the noise. Oh, I see. V8? Yes. Oh, I know. Perfect. I think I will. Pięknie. Kurde. Super, naprawdę wow. Jezu, jak to wygląda, nie? No. Szkoda, że jest taka okazja, że musimy takie coś robić, nie? Tak, ale jakie to jest piękne, że razem możemy to robić, nie? I said that that's terrible that the situation like that occurred, that we have to do something like this. But on the other hand, I'm so happy that we made it. Yes. God is good. Always. Who is without pastor? Alles onder controle? Yes. There is one who is in Thank to control. yes, there's one in control, and he's the one who's up in heaven, Amen. but close by. Amen. He give us so many miracles. Amen. This is also our miracle angel. We're getting close. Doe je nou beste wie? Multitool zawsze w trasie. Wow. Goed
Ty jesteś super przygotowana. No, to jest takie, wiesz, jedno narzędzie, że ma wszystko w sobie. No. Często się przydaje, tylko... to work in the meat. You're gonna drive all to your mother? Close to your mother home? We'll see, because the destination... Jest bielsko-biała. We'll see what's our final destination. It looks really very nice. Yeah, it looks perfect. So I say it's time for me to go. Thank you so much. Thank you very much. Coffee and let's hit the road. Still hot coffee, Meg? Yeah. Before you leave, we would like to pray. It's not going to be no big thing, but we want to pray and give you God's blessings on the trip. Yes, I need it. Yes, I think. And I know that He will do it. And maybe we don't always see Him, but sometimes He's hidden in flesh, like in you and us, right? Oh, this means To help okay. somebody else. Yes? Okay, let's pray for just a minute. Lord Jesus, we are so thankful for the great work that you've started for your children in need. Lord, sometimes we are in need, sometimes it's other people. And we are happy that we can be a help for these people. Lord, we see many people that suffer and are in great need. We don't know what we can do, but we would like to be a little bit of help. We ask your blessing on this trip. We ask your blessings for the goods that we have gathered together, and may they come in the right hands from them that really need it. We ask your blessings for Ivona. We ask God that you will be with her and that she will experience that you are not far away but close by. We thank you, Lord, for Nettie and for Violetta. Will you please bring them safe back home, and may they see the right things to give good reports, and that we understand, Father, that this whole thing you are also there. We ask these things in Jesus Christ's wonderful name. Amen. Ready to go. Knuffel, Now I'm good to go. Nettie. More than good to go. Knuffel, Nettie. Druid. Sometimes you have to say goodbye fast, Exactly. because otherwise it hurts too much. Exactly. Yeah. Kawa na drogę. Ale wygląda. Jedziemy. Dobra, mam już wszystko praktycznie gotowe. Dziś dzwoniłam jeszcze na wszelki wypadek do Pawła Mięsika z Bezpieczeństwa Transportu, Agencji Bezpieczeństwa Transportu, żeby się zapytać, jak wygląda teraz prawnie pomoc humanitarna, transport i przepisy, bo wiecie, ja wystartowałam dzisiaj o 3:30 i do granicy ukraińskiej wychodziło na to, że mam co jechać naprawdę, a czwartek i piątek, jadąc za czwórką, nie wróży dobrze. No i okazało się, że wiadomo, że Polska teraz wprowadziła przepisy, na podstawie których można przedłużyć 2-tygodniowy czas pracy do 96 godzin, a dziennie do 11 i można jechać 5,5 godziny bez pauzy zamiast 4,5. Ale generalnie pomoc humanitarna, jak ma na to dowód, jest wyłączona kompletnie z przepisów czasu pracy jazdy. Przybędziesz do celu 5:20. Także można jechać jak się tylko chce. Do granicy mam teraz 1376 km, ale w międzyczasie, widzicie, w pomocy humanitarnej jednak tak, w transporcie, a to jednak przecież dyktuje wojna. Zmieniło się zapotrzebowanie i Violetka, która współorganizuje całą tą zbiórkę, dostała informację, że teraz ten transport jest najpotrzebniejszy w Bielsko-Białej
gdzie ma oddział też jakiś tam jeszcze inny kościół, który to będzie od razu rozparcelowywać bezpośrednio do potrzebujących i zawozić, bo mają busy i pakują busy do różnych lokalizacji z różnymi darami właśnie według potrzeb, także ostatecznie nie jadę na granicę ukraińską, tak jak to było zaplanowane wcześniej na Medykę, tylko jadę do Bielsko-Białej. Więc martwiłam się, muszę przyznać, wczoraj tym, że mi braknie tego czasu dzisiejszego, bo wiedziałam, że to na pewno trochę zajmie, bo będziemy upychać do samego końca. I rzeczywiście ich tam poganiałam cały czas, ale wtedy właśnie już dostałam telefon od Pawła i wszystko było jasne, także genialnie. Mogę sobie jechać bezpiecznie, a trasa jest krótsza, więc plan się zmienił. Miałam w planie jechać do rodziców, zawieźć tą pomoc i jechać na weekend do rodziców i oddać godziny, bo mam 2 weekendy zrobione, skrócone już. No ale jak się okazało, Przybędziesz do celu 2:28. że jest jak jest, to pewnie wezmę auto po rozładunku do Opola i wtedy sobówką pojadę gdzieś na weekend. Dobra, jedziemy. Teraz tylko muszę stąd wycofać, ponieważ całą zbiórką zainteresowała się jakaś tutaj holenderska telewizja. I zresztą jak widzieliście, to mieliśmy telewizję i chcieliśmy jeszcze wypić kawę na koniec, skoro się okazało, że już mnie ten czas tak strasznie nie ogranicza. Więc nagraliśmy tylko właśnie jak odjeżdżam na zakończenie tak jakby reportażu. Więc już auto tu postawiłam. No teraz muszę wycofać stąd. O. Czy nie tam? No to gazujemy. Dobry, pauza wykręcona. 9. Jedziemy dalej. Kurde, wiecie co? Coś się stało, ale nie wiem co. Tak strasznie walnęło, że aż podskoczyłam. Tak by mi coś w dach uderzyło, ale tam też nic nie widać. Myślałam, że mam wystrzał, ale nie ma. Kurde, nie wiem co się stało. Coś strasznie walnęło, ale ciśnienie jest, to nie poduszka. Chłopaki na 195. Ja startuję z awaryjnego, byście mogli dać do lewego. Myślałam, że mam wystrzał, ale no niby nic nie jest. Nic, normalnie się jedzie niby, ale... Kurde, a może czasami gdzieś w tych ładunkach coś było takiego gazowego, co wybuchło. Wiecie, akurat kamera była wyłączona. Dobra, jest parking 2 km, to zjedziemy. Iwonka, cześć Iwonka. Cześć, cześć. Mówionka to dla Ciebie, szerokości. No, dzięki. I wzajemnie, wzajemnie. Generalnie to wystrzały się tak nie zdarzają, że tak powiem, przy nowych oponach, przy regenerowanych, tak, ale... Dawaj tu Iwona, Ci to platformą zrobiłem miejsce. O, dzięki kolego, dzięki. Muszę pooglądać, bo coś mi wybuchło normalnie w aucie i nigdzie nic nie widać. Dawaj. Co mówisz? Jaki na tandemie sobie sprawdź. No właśnie będę sprawdzać, ale chyba znalazłam już źródło. Patrzcie, mój termos, w którym się okazało, że zostawiłam herbatę. Taką z sokiem malinowym, cytryną i tak dalej. I to trzymałam tam, bo zapomniałam o tym oczywiście, nie? Bo ja bardzo rzadko piję herbatę. Się okazało, że nie dopiłam. Kurde, ale się teraz wszędzie polało. Joj, ale przynajmniej nie ma wybuchu. Jezu, ale żebyście wiedzieli, aż się trzęsie cała, bo huk był taki i to dosłownie tam. Dobra, powycieram wszystko zaraz. Sytuacja opanowana. Ja nie mogę. Ale dekielka nie znalazłam. Nie ma dekielka. Znaczy on gdzieś jest, bo auto jest zamknięte, ale... Takie miałam wrażenie właśnie, jakby coś mi w dach uderzyło, ale w związku z tym, że to było właśnie w kącie, czyli tak jakby na tej półce. Poszło w dach. Ja nie mogę. Jakie stresy, popatrzcie. No tak to jest. Ja w ogóle herbaty nie piję. Ta herbata nie wiem ile, ale mi się zdaje, że jak od rodziców wyjeżdżałam, to rzeczywiście chyba herbatę brałam. Bo ja herbaty w ogóle nie piję. I raz mi się coś wzięło, ale co, oczywiście zrobiłam, ale nie wypiłam. Tak sobie myślałam, no niemożliwe, żeby miała wystrzał. Nowa opona. Nowe opony tak nie wystrzelają. Nie wybuchają w sensie. Dobra, jedziemy. No i dobrze, rozładowujemy. Musiałam się odpiąć, bo palety na solówce mam tak do samego tyłu,
że most po prostu brakowało mu 2 cm, żeby mógł się położyć na podłodze. No, więc generalnie plany się zmieniły. Za chwileczkę Wam wszystko powiemy, co i jak, dlaczego. Tu już rozładowane. No, rozładowane. Za chwilkę działamy dalej. Patrzcie, gdzie wylądowało wieczko od mojego termosa. Agnieszka mi powiedziała, moja siostra, masz szczęście, że cię nie nokautowało, że cię nie uderzyło w głowę. I popatrzcie, bo to opuściłam tą siatkę, nie? Że było blisko. Jaki szczelny jest ten termos? Jeszcze z Kanady go mam. Ale po prostu, nie wiem, czuję tu w kościach, że jest okej, wiesz? No to dobra, dojechaliśmy. Ostatecznie jesteśmy w Opolu, a nie tak było jeszcze. Całkiem pierwsze było planowane, że jedziemy na granicę, na Medykę. Później się przyniosło to do Białegostoku. A teraz ostatecznie skończyliśmy w Opolu. Jak widzicie, ukraińska ciężarówka podstawia się pod rampę. Jest druga już w drodze, bo do jednej by się wszystko nie zmieściło, bo mój zestaw ma wyższą podłogę. Jest trochę dłuższy, więc generalnie bardzo się cieszymy, że się udało wszystko, ale mamy też przestrogę, o której chcemy Wam powiedzieć, bo byliśmy krok od tego, że te dary trafiłyby w niepowołane ręce, nie? Tak, zgadza się. Mhm. O, teraz Tak. dobrze. Dziękuję. Tak, zgadza się. Po prostu tak samo jak i Twoją intencją, jak i naszą intencją jest, aby trafiło to bezpośrednio do ludzi, którzy tego najbardziej potrzebują, prawda? I to, co nasz Kościół, ludzie, którzy pomagali, zbierali i po prostu modlili się o to i naprawdę są piękne dary dla ludzi potrzebujących. I tak samo Ty, która po prostu zaoferowałaś nam swoje serce i swój czas i naprawdę zrobiłaś to w sposób darmowy. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo Ci wdzięczni. Ja się cieszę, że mogłam pomóc. I jest to niesamowite, że w taki sposób po prostu się zjednoczyliśmy i najważniejsze jest, aby dotarło to do ludzi potrzebujących. Taka jest Twoja intencja i nasza intencja. I po prostu w ostatnim momencie zmieniły się całkowicie plany, dlatego że po prostu nasza damska intuicja, jak i rozbieżne informacje, które otrzymaliśmy, nie były całkowicie wiarygodne, jeżeli chodzi o docelowy rozładunek. Więc przede wszystkim sprawdzajcie źródła, prawda, do których dostarczacie dary, tak aby właśnie ludzie nie zarabiali na tych dużych pieniędzy. I oczywiście muszą być jakieś realia w tym wszystkim, bo są to również ludzie, którzy poświęcają swój czas i może nie wszystkich stać na to, żebyśmy w jakiś taki darmowy sposób zaoferowali swoją pomoc, ale jest ważne, aby człowiek robił to z sercem i z miłością. No tak, ale właśnie, żeby powiedzieć trochę dosłownie, bo wiem, że mówisz bardzo dyplomatycznie, ale generalnie to jest jednak spory problem. Ja już też cały czas jestem w kontakcie z różnymi ludźmi, którzy koordynują transporty i pomocy i jest jednak rzeczywiście bardzo dużo, coraz więcej takich sytuacji, że te dary trafiają do ludzi, którzy to później sprzedają. Więc nie o to w tym chodzi właśnie, żeby sprzedawać, także nasz przekaz jest taki, żeby bardzo dobrze weryfikować, bo my mieliśmy kontakt niby od zaufanej osoby, ale to też była osoba polecona dalej, nie? I to jest tak, że w czasie wojny to naprawdę nigdy nic nie wiadomo i trzeba sprawdzać te kontakty, także nie wiadomo, czy te dary, gdybyśmy dostarczyli tam, gdzie mieliśmy pierwotnie dostarczyć, czy rzeczywiście by trafiły tak trzeba, ale się udało, że Mamy źródło. zmieniliśmy lokalizację dostarczenia. Tak, dokładnie. W czasie trasy otrzymaliśmy wspaniałe źródło i po prostu dlatego również jedziemy osobowym samochodem, aby właśnie wszystko... No tam sobie chłopaki poradzą. Poradzą. Czyli generalnie, co się dalej dzieje z darami teraz? Tak, w tej chwili są dary odbierane poprzez kościół zielonoświątkowy w Warszawie, centrum kościoła. I w tym kościele są ludzie, którzy, Ukraińczycy, którzy są członkami tego kościoła i rozwożą to bezpośrednio na Ukrainę. Również ten kościół ma bardzo dużo kobiet z dziećmi w rodzinach ulokalizowane. Jedziemy teraz do Warszawy i będziemy tam rozdawali już po prostu pakiety bezpośrednio do kobiet i dzieci osobiście.
i największa i duża część będzie jechała już medyczne sprawy. Rzeczy, które potrzebne są na Ukrainie, będą rozdzielane i będą wyjeżdżały stamtąd bezpośrednio na Ukrainę. Super. Czyli się udało na 100%. Naprawdę prawda? Bo udało część się. same osobiście rozparcelujecie, Tak. osobiście dostarczycie, a reszta... Zobaczymy, dokładnie zobaczymy, tak, i zobaczymy, jak to wszystko wygląda od środka, tak, aby było to w dobrych i bezpiecznych rękach. Super. Tak, a Tobie naprawdę z całego serca chcę Jezu. Ci podziękować. Jest mi strasznie przykro, jak czytam po prostu niektóre wiadomości, gdzie ludzie mają swoje opinie i po swoich własnych myślach sądzą drugiego człowieka i wydaje mi się, że trzeba im tylko i wyłącznie wybaczyć i modlić się o tych ludzi, bo Trzeba nie być znają... wdzięcznym tym, którzy zawsze wspierają. I, tak, i trzeba A tak, koncentrować tak, się na tych ludziach, którzy wspierają, i którzy rozumieją i którzy doceniają i to jest najważniejsze. Ja się też bardzo cieszę, że miałam Tak. szansę pomóc. Wolwi pierwszy raz przewiózł swój ładunek Tak, humanitarny. wspaniałe, naprawdę to jest wspaniałe, naprawdę jesteś wspaniałym człowiekiem, bezinteresownym człowiekiem, mogę to z ręką na sercu naprawdę powiedzieć. Super. Jesteś wspaniała. Dziękuję Ci. To ja dziękuję. To ja Tak. dziękuję Wam za to wszystko i za przyjemność. Dokładnie. I mam nadzieję, że nawiązałyśmy wspaniałą przyjaźń, bo jesteś naprawdę wspaniałym człowiekiem i podziwiam Cię i szanuję. O, wzajemnie. Tyle Dziękuję. pracy odwaliliście, żeby to posegregować, że no, niesamowicie to jest. Tak. Teraz tylko życzę powodzenia. Na Tak. pewno zobaczycie bardzo dużo przykrych sytuacji, doświadczycie na własnej skórze, więc powodzenia, trzymam kciuki, szacun. No girls, I said We it. still want to give you some gift Oh. of gratitude for things what you There- did for us. It's absolutely unnecessary, but thank you so much because I just ran out today. I just ran out of like shower gel. Very good. Good. Yes. Okay. So it's in orange color, so you can think about Holland Orange. a and little orange. bit. And I can smell it already. It's orange. Oh, perfect, perfect. Yes. Thank you so much. Okay. No, really. Thank you. yeah, Whenever I'll be showering, I will be thinking about you. yes, that's what she said. That's very nice. Yes, Very so kind of really, you. we are Thank you. really, yeah, amazing. I am really very happy and thankful what you did. You did really a very nice thing and It's absolutely okay. It's a my lot of pleasure. respect, I am really. very happy Yes. that I could help. I'm very happy that I am very lucky that I've got my Volvi, so we did our job. Yes, And that's yes. okay. And now let's pray together that it will come to the people which really need it. Yeah. Eh? This is we are on a mission. Yes. Yes. we are. Yes. Okay. So, good luck Thank in you. Warsaw. It's gonna be tough. Yeah. Thank you very much. Thank you so much. We will send you some pictures. Oh, So you will perfect. see. Yes. Perfect. If you could, we are going to attach it at the end of the video. Yeah. Okay. Oh, Video. perfect. Yes. Yeah. Okay. So thanks. And Thank see you. ya. Bye bye. No, a dla mnie to już jest teraz czas jechać na bazę, jak najszybciej zacząć weekend, bo właśnie też jest taki powód, że właśnie dlatego też nie mogłam dowieźć tego osobiście do Warszawy. Plany się zmieniły już za późno, ja już byłam za nisko w Polsce, dwójka dawno minięta, więc już po prostu, bo to jest tak, że jak się jedzie z pomocą humanitarną, to przepisy nie obowiązują, ale jak się rozładuje, no to jest już normalnie na prawie i ja bym po prostu nie zdążyła z Warszawy dojechać z powrotem tak, żeby kręcić weekend, a jeszcze mam oddać 2 skrócone weekendy, to znaczy, że po prostu byłabym zmuszona siedzieć 64 godziny, nawet jeszcze więcej, w Warszawie. A planuję teraz już dłuższy wyjazd w trasę, więc chcę jeszcze pojechać do domu, pozałatwiać różne rzeczy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć, wspaniała kobieto Iwonko. Zobacz Iwonko, gdzie żeśmy dojechali. To jest niesamowite. Jesteśmy w zbiorze tutaj prowadzonym przez ukraińskich wspaniałych ludzi z dobrym sercem. Zobacz, tutaj mają przygotowany właśnie taki skład, gdzie przychodzą ludzie, mogą w potrzebach brać to, co potrzebują. Wszystko jest oczywiście za darmo, niesamowite jest. To są Ukraińczycy, którzy się udzielają dla ludzi, Polacy, którzy również przynoszą. Są to naprawdę, jesteśmy w odpowiednim miejscu. I tutaj przygotowują wszystko właśnie to, co jest dla ludzi w potrzebie tutaj, dla uchodźców, to dla nich, a to, co musi na Ukrainę jechać, to jest
Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, wszystko potoczyło się tak, jak powinno być.